Cobra Bastion to jeden z najpopularniejszych miejsc w całej Tibie. Mała wyspa pełna zabójczych kobr oferuje sporo expa, profitu, jak i wiele przydatnych i cennych skarbów. Można tu spotkać graczy każdego typu, drużyny biegających w podziemiach bastionu, magów i druidów czyszczących hordy zabójców na wyższych piętrach, rycerzy i paladynów farmiących minibossy, jak i innych Tibijczyków próbujących swojego szczęścia w walce z jednym z najpopularniejszych bossów Tibii. Codziennie na platformie możemy spotkać dzielnych wojowników czekających na swoją kolej do walki ze Scarlet Etzel. Pewnie wielu z was wie już, jak walczyć z tym bossem, jednak ostatnio robiłem serwis Scarlet, z którego skorzystało naprawdę dużo ludzi, więc aby uniknąć zbędnych kolejek na serwerze, taki film musi powstać. W sumie przyda się on również powracającym graczom, którzy skorzystali np. z Harbazaru. Zacznijmy od teorii. Oczywiście, aby zrobić dostęp do Scarlet, musimy mieć 250 level i pokonać wszystkie minibossy na Cobra Bastionie. Ze Scarlet możemy walczyć co 20 godzin w maksymalnie 5 osób, jednak wygodniej jest iść samemu, by nie ryzykować zbędną śmiercią. Zaraz powiem dlaczego. Po ustawieniu się na platformie i kliknięciu głowy kobry na ścianie zostaniemy przeniesieni do sali tronowej Scarlet Etzel. Oprócz bossa w pomieszczeniu znajduje się tron, stojak wraz z galten, chestplate oraz sporo kolumn, dokładnie 16. To właśnie kolumny w pomieszczeniu odgrywają tutaj kluczową rolę. Zwróć uwagę, że co jakiś czas obracają się same lub gdy po prostu je użyjemy. Naszym zadaniem będzie użycie zbroi, która znajduje się obok tronu, aby unieruchomić Scarlet i skierować w jej kierunku 4 sąsiadujące ze sobą kolumny, pomiędzy którymi znajduje się boss. Pod żadnym pozorem nie uderzaj unieruchomionej Scarlet, będąc blisko niej, gdy kolumny zwrócone są w jej stronę. Gdybyś to zrobił, oddałoby ci potężnym atakiem z ziemi, który zabiera 7500 życia i zabija na strzała większość niskopoziomowych Tibijczyków. Gdy Scarlet stoi nieruchomo, a 4 kolumny zwrócone są w jej stronę, udaj się na bezpieczną odległość i zaatakuj ją z dowolnej runy bądź czaru. Otrzyma ona potężne obrażenia i uwalnia się ze stuna. Teraz odczekujemy chwilę, aż zbroja ponownie się pojawi i powtarzamy tę czynność 4 razy, aż do zabicia Scarlet Etzel. Mała, ale bardzo ważna uwaga. Każde uderzenie Scarlet, gdy nie jest unieruchomiona, leczy ją, więc powinniśmy unikać jej atakowania podczas ustawiania kolumn. Tak to wygląda w teorii, jednak jest kilka ciekawych trików, by ułatwić sobie robienie tego bossa. Na pewno przydadzą się mniej doświadczonym graczom. Zacznijmy od tego, że nie musimy wcale stać ze Scarlet i zbierać na siebie niepotrzebnie damage'u. Boss może uderzyć kombo za aż 2500. Możemy odlurować ją sobie na południe areny, wrócić pod tron i ustawić na spokojnie 4 filary. Wtedy dopiero idziemy po Scarlet i staramy się użyć zbroi, gdy znajdzie się pomiędzy wcześniej przygotowanymi kolumnami. Czasami trzeba chwilę koło niej pobiegać, zanim się zatrzyma i musimy uważać, żeby nie wybiegła poza kolumny. Zauważyłem, że po kliknięciu zbroi Scarlet zatrzyma się od razu, gdy nas uderzy, więc jeśli jesteśmy gotowi, to możemy podłożyć się pod jeden hit pomiędzy kolumnami i szybko uciec, by zapobiec przypadkowemu wyjściu bossa z pułapki. Samą zbroję można przesuwać, więc możemy ją sobie położyć już w pułapce, by nie musieć dobiegać do Scarlet. Być może niektórzy mogą mieć problem ze zrobieniem tego bossa postaciami magicznymi. Sam posiadam maga, którym czasem pogrywam i odkąd zmieniono Utamę, Scarlet stała się bardziej wymagająca lub przynajmniej bardziej czasochłonna. Często przed każdą próbą zablokowania bossa uciekam w bezpieczne miejsce, odnawiam utamowite i odczekuję parę sekund, aby spadł cooldown. Wtedy nawet jeśli popełnię jakiś błąd i otrzymam nieco więcej obrażeń, to w pogotowiu będę mieć kolejną utamowitę, która być może uratuje mi życie. Jeśli grasz paladynem i obawiasz się, że możesz jednak nie przeżyć, to w sumie możesz zabrać ze sobą kilka Maidringów. Nie są aż tak drogie, a ty i tak nie tankujesz cały czas bossa, więc znacznie mogą pomóc w momencie unieruchomienia bossa. Często do Scarlet w godzinach szczytu ustawia się duża kolejka. Wtedy warto wchodzić w kilka osób, gdzie każda z nich uderza Scarlet, czy to z jakiejś runy, czy z broni, zanim ktokolwiek zacznie ustawiać kolumny, po czym po prostu wychodzą, a w pokoju zostaje tylko jedna osoba i zabija bossa. Wtedy i tak każdy dostaje loot i są potwierdzone przypadki, że w ten sposób zostały również rzucone tak bardzo pożądane Cobra itemy. Metoda ma tylko jedną wadę. Czasami może się tak zdarzyć, że dostaniemy tylko Green Gema. Z mojej strony to wszystko. Być może znasz dodatkowe sztuczki, które mogą ułatwić walkę ze Scarlet. Jeśli tak, koniecznie podziel się nimi w komentarzu. Powodzenia w walce Scarlet Etzel i do zobaczenia na tibijskich szlakach.